Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ostatnio, jak robiłam pączki, pokazałam Wam również parowańce. I że ostatnio piekę non-stop pączki po 2 razy w tygodniu. Dostałam komentarz od pani Oli, w którym prosi mnie, żeby pokazać od początku do końca, jak się robi parowańce. A że ja parowańców teraz obecnie nie robiłam, czekam, żeby Wam przekazać, czy zrobi ten przepis z jagodami, bo takie lubię najbardziej. Pomyślałam sobie, że wstawię Wam 2-3 parowańcami. Możliwe, że pani Ola zobaczy i będzie już wiedziała, jak się robi te parowańce, ponieważ ciasto można dać takie samo jak na pączki, a resztę pokażę Wam po kolei, jak tą wodę przygotować, na co uważać i mam nadzieję, że pani Ola nie będzie musiała czekać już do czerwca albo lipca. Dlatego teraz przejdę i pokażę Wam, jak ja robię te parowańce. Oczywiście pączki nasze klasyczne, jak nadziewam, jak robię lukier. Troszeczkę filmik będzie dłuższy, ale zawsze tak jakoś, jak zacznę Wam tłumaczyć, to tak szybko ten czas leci, że nawet nie wiem, kiedy już mam 15 czy 20 minut. Ale mam nadzieję, że dla tych z Państwa, którzy chcecie zrobić sobie fajne pączki czy parowańce, to Wam się na pewno przyda. I to był jeden komentarz, a drugi komentarz, do którego chciałabym się również odnieść, to jest dla pana Juri, który koniecznie chciał wiedzieć, czy ja śpię tutaj w Niemczech z Niemcem. Nie, panie Juri, ja już ponad 40 lat śpię z moim mężem i on jest Polakiem. To tak dla uspokojenia pana. I to by było teraz na tyle na temat tych komentarzy. I teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię te pączki. Możliwe, że ktoś jeszcze skorzysta dzisiaj, we wtorek, i te parowańce również. I teraz pokażę, jak ja robię to ciasto, to nadzienie serowe, ponieważ one będą nadziewane dzisiaj serem. Macie już z jabłkiem, macie już z marmoladą, macie z marmoladą zawijane, smażone, macie już po usmażeniu nadziewane. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać nadziewane marmoladą, nadziewane twarożkiem, takim jak na naleśniki. I takich nie można już nadziewać po usmażeniu, tylko trzeba to nadziać jakby przed usmażeniem. Również pani Ola pytała mnie, ile tam ma być tej temperatury na kuchence, a więc ja nie wiem dokładnie, bo każdy ma inną kuchenkę, ale ta woda musi mieć 100 stopni, musi się dosyć mocno gotować i ta para musi parować tego parowańca około 15 minut. I to wystarczy. 14-15 minut. Zależy, jaki duży ten pączek, czy ta kluska przed uparowaniem. I tyle tylko chciałam powiedzieć. Zapraszam do zrobienia. Dziękuję. I oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Również o komentarze, których ostatnio prawie już nie mam. Ale pamiętajcie jedno, to co cały czas powtarzam, odpisuję, nawet odpisuję na każdy komentarz, który dostaję. Nieraz mi pokazuje coś, że po 3 tygodniach, 4, że komuś wysłany został, czy przekazany komentarz, a więc nie wiem, co tam jest. Ja odpisuję nawet na te brzydkie komentarze. Mam nadzieję, że ścinanie drzewa Wam nie przeszkodziło i żeście mnie zrozumieli. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz biorę się za wyrobienie sobie tego rozczynu. Tutaj mam 100 gram cukru. To jest troszeczkę więcej jak pół szklanki. Teraz z tego 2 łyżki biorę na rozczyn. Tutaj mam 600 gram mąki i z tego również biorę z 2-3 łyżki na ten rozczyn. Tutaj mam drożdże 42 gramy. I tutaj mam połówkę z ostatniego na kilogram 10 dekodrożdży. Tutaj można już
dać jeden cukier waniliowy. Ma fajny zapach, jak rośnie. I tutaj proszę zobaczyć, mam 200 ml mleka ciepłego, zagrzałam już. Z tego połowę też daję na ten rozczyn, a połowę zostawiam sobie zaraz, jak wyrośnie to ciasto. Jak podwoi swoją objętość, możemy już robić ciasto na pączki. Oczywiście dzisiaj pokażę Wam również, jak zrobić parowańca na życzenie jednej pani, a więc zrobić dzisiaj może z 2-3 parowańce, żebyście po prostu widzieli już, jak to się robi. Można zrobić z marmoladą, można zrobić na przykład z tym nadzieniem serowym, jak ja dzisiaj, jak ktoś lubi, ale można zrobić również z owocami dowolnymi, kto co lubi. Najbardziej lubię z jagodami. 200 ml, a więc to powinno być 400 ml, 500 ml, musi podwoić się. Teraz to przykryję i postawię w ciepłe miejsce, czyli tam, gdzie mamy temperaturę taką pokojową, można powiedzieć. Tutaj grzałam sobie mleko. Wezmę teraz 100 gram masełka i sobie tutaj roztopię. Mam 93, a więc daję 93. Idzie również. Ale więcej nie może być, bo będą one ciężkie i wtedy będą miały problem z wyrośnięciem. Czyli do 100 gram, 80-100 gram jest perfekt. Tutaj mam twarożek ekologiczny nawet, wam powiem, podobno pyszny. Ja dostałam go w prezencie, ponieważ miałam rodzinę parę dni na urlopie u siebie i dlatego teraz też chcę podziękować rodzince za wszystkie takie właśnie, można powiedzieć, skarby polskie. Marcinku, Tobie również, mój siostrzeniec, też zawsze przekazuję dla cioci, pamiętam, bardzo dziękuję. Super. Do tego twarożku daję szczypta soli, to tyle, ile Wam wejdzie w 2 palce, do smaku, i pół cukru waniliowego. Robimy tak, jak się robi na naleśniki z serem. Ja wszystkich nie robię, ale można również dać do parowańców. Jeżeli ktoś na przykład nie może smażonego albo nie chce, to jest super opcja te parowańce. Teraz bierzemy jajka. Również jeszcze jajeczko zostało po odwiedzinach. Widzicie, jaką jest mała rodzinka. Dziękuję. Mój szwagier zawsze gdzieś tam zawsze załatwia. Dziękuję pięknie. Również dla szwagra, dla sióstr, za prezenty. I teraz zobaczcie. Ja potrzebuję na te 150 gram twarożku potrzebuję z pół żółtka. I teraz mieszamy. I odstawiamy i jest już ten farsz na dzienie gotowe. Dajemy jeszcze 1 łyżeczkę cukru do tego. Super. Teraz wezmę sobie pół laski wanilii. Jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, bierzemy, kroimy jakby z wierzchu tylko tą pierwszą skórkę, tą z góry i wyciskamy ten środek, jakby rdzeń z tej wanilii. I tak to wygląda. I tak ma być. Tutaj mam cukier, wanilię. Teraz daję jajka. Dwa całe. I 3 same żółtka. I teraz to będę ucierać. Tutaj można dać jeszcze szczyptę soli i ucieram. To z wanilią, z tym cukrem. Teraz do tego daję łyżkę rumu, albo dajcie jakiś zwykły alkohol. I już teraz idę po ten mój rozczyn. Proszę zobaczyć, jak sobie tutaj już ładnie wyrósł ten rozczyn. I tak ma być, to znaczy,
że drożdże są świeże. Mieszam jeszcze trzepaczką, a później już łyżką i ręką wyrabiam. Tą resztkę mleka i mieszam. Kupuję tą mąkę. I resztkę sobie zostawię na podsypanie. Gdyby było mi za mało, później jak one urosną, mogę sobie wziąć jeszcze z pół szklanki mąki, gdyby było za mało, i podsypać troszkę. A więc tutaj zależy też, jakie jajka są duże. Może być mała jakaś tam różnica. Teraz do tego wlewam już masło. Masło nie może być za gorące, żeby Wam się drożdże nie zaparzyły. Teraz to wszystko mieszam pomału masłem. Masło mi się robi i zaczynam już to wszystko wyrabiać ręką. I tak jak ciasto już pomalutku zaczyna się jakby od miski, od ręki oddzielać, to już pomału znaczy, że jest już wyrobione. Ta końcówka jest najcięższa, wam powiem. W sumie każde pączki robi się prawie że podobnie. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać tylko i wyłącznie tą opcję właśnie z tym twarożkiem nadziewanym i tą opcję z parowańcem, zanim zrobię parowańce z jagodami. A więc jeżeli będziecie 10 minut tak ugniatać, myślę, że 10 minut to starczy zawsze. Oczywiście przyszła jeszcze poczta, wiecie, w tym czasie, kiedy wyrabiałam ciasto. A więc podsypuję sobie teraz już mąką, podsypałam i jeszcze raz tak jakby i obtoczę tak jeszcze troszkę w tej mące i będzie już gotowe. Ciasto jest gotowe. Teraz zostawiam już do wyrośnięcia na 1,5 godziny do 2 godzin. Musi podwoić swoją objętość. I proszę zobaczyć, ostatnio pokazałam Wam przy pączkach, że miałam również parowańce. Ja czekam z parowańcami do lata, bo mnie najbardziej smakują z jagodami. Tylko ja jem, mąż parę, ale ogólnie to jeszcze moja córeczka zjada, lubi. I czekam do lata właśnie, że zrobić ekstra z tymi jagodami leśnymi, naszymi polskimi, normalnymi jagodami. I teraz pani Ola mnie prosiła, żebym pokazała, jak się to robi, a więc ekstra dla pani Oli, żeby nie musiała cierpliwie czekać do czerwca albo lipca, jak będą te jagody, pokażę szybciutko, jak ja to robię. A więc średni garnek, wlewam wody tutaj, około 0,7 litra, ponieważ
to jest średni garnek. Gdyby był duży garnek, trzeba by było może litr wlać wody. I teraz zobaczcie, tu wkładam ściereczkę, ona nie może dotykać wody. To jest bardzo ważne. Bo one się tylko i wyłącznie parują. Teraz bierzemy sobie jakąś ściereczkę i tutaj jakby zawijamy i skręcamy. Ja wiem, że parowańce nie każdy lubi, bo to jest takie jakby białe ciasto, zwłaszcza dzieci. Jeżeli dzieci tego nie jadły w dzieciństwie, to możliwe, że im to nie będzie pasowało. Ten kolor jasny taki, będą myślały, że nie upieczone. I teraz tak, naciągamy to, robimy taki dół. Oczywiście do parowania są ekstra jeszcze garnki, można sobie kupić do parowania. Wtedy różne rzeczy można parować. I jak już sobie tak ułożymy tą głębokość, można powiedzieć, to możemy sobie tutaj ścisnąć dobrze, żeby wam tam nie wpadło do środka później, nie? Kładziemy wtedy tutaj sobie dwa parowańce, możliwe, że nawet 3, bo one jeszcze wyrosną. Trzyma się tu. Musi być szczelnie, ale ja wam to pokażę właśnie na ekstra filmiku, bo widzicie, to jest zawsze tak, że jak zaczynam coś robić, coś mi się przypomni, albo coś chcę dodatkowo pokazać przy okazji, a więc te filmiki się troszeczkę przez moje blabla tam przeciągają, ale ja myślę, że to jest potrzebne dla tych, co chcą ugotować coś, czy usmażyć, czy upiec. To jest ważne, bo on sobie wtedy stanie i zobaczy dokładnie, jak się to robi i powinno wyjść, nie? I już mamy to ciasto. Tak wyrosło. Troszeczkę dłużej rosło, bo prawie 2,5 godziny, ale to nie przeszkadza. I teraz proszę zobaczyć, tutaj miałam tą mąkę, a więc teraz wykładam to ciasto jakby na stolnicę. Widzicie, jak ono ładnie wygląda, wyrośnięte. I zobaczcie, obojętnie, który przepis robię, wychodzi fajne ciasto, ale tak jak mówię, musimy uważać, żeby te drożdże były świeże, nie? Znaczy można robić również z suchych, jak najbardziej, tylko że one też muszą być świeże, nie? Nie mogą być jakieś po terminie, mam na myśli. Zaczynam już robić, czy wykrawać. Średnica 6-7 cm, myślę, że starczy. I robię sobie takie jakby małe, centymetrowe placuszki i odkładam. Pokażę wam, jak wyglądają tutaj. Myślę, że widać. I tak około 20 pączków z tego powinno wam wyjść. I teraz biorę sobie, rozciągam troszeczkę i przekładam to taką dobrą łyżeczkę tego twarogu i zlepiam, podobnie jak pierożki. Z jednej strony muszę ścisnąć i oczywiście z drugiej strony po środku obtoczę w mące i tym spodem kładę na dół. I tak robię z tymi moimi wszystkimi parowańcami czy pączkami. I teraz, co jest bardzo ważne, to te pączki musimy koniecznie przykryć, żeby one sobie spokojnie mogły wyrosnąć. Teraz muszę sobie przygotować olej i ja mam tutaj olej rzepakowy. On się również nadaje do smażenia.
0,7 do litra. Tutaj teraz zagotuję na parowańce. Już się zaczyna gotować, leci para, jest bardzo dosyć gorąco, ale tu nie moczy się z tą wodą. I tak ma być. Włożę 3, a gdyby ktoś włożył jakiegoś na przykład beznadzienia, to zawsze można go sobie przykroić i nałożyć marmolady, nie? Nie ma problemu. I teraz dopiero przykrywam i nastawiam na 15 minut. Mam akurat 15 minut. I ono mi się tutaj tak paruje, można powiedzieć. I nic nie robimy przez ten czas. Możemy leciutko tylko i wyłącznie zmniejszyć, ale ta para musi cały czas się wydobywać, ponieważ one się w ten sposób tak gotują, parują, nie? Zepsuł się, niestety. Trzeba będzie nowy kupić, ale ja mam nadzieję, że już jest gorący dosyć. Nawet myślę, że może już za gorąco. Odczekam troszkę. I jeżeli nie jesteście pewni, czy olej jest już nagrzany, czy jest za gorący, czy jak jest, włóżcie jednego pączka, jednego chrusta, jednego oponka i wtedy będziecie widzieć, czy to wyrzuca, czy to fajnie już Wam zaczyna wyrastać. A więc olej jest już nagrzany, mniejsze na połowę, czyli na 5 i przykrywamy na minutkę i nastawiamy teraz sobie tutaj 7 minut. To jest konieczne, żebyście wiedzieli, 5-7 minut on musi być. One nie są takie duże, są średniej wielkości. Dołożę jeszcze 2 i niech one sobie smażą się. Przykrywam teraz na minutkę. Zobaczcie, olej jest dosyć mocno zmniejszony. Obracam tego. Nawet teraz zmniejszyłam jeszcze na 4, bo wydaje mi się, że jest jakby za gorący olej. I proszę zobaczyć, gotowe. Jednak troszeczkę był olej, można powiedzieć, za gorący, ale bez termometra niestety trzeba uważać. Zobaczcie, to jest ten pierwszy. Troszeczkę się spalił, ale nie przeszkadza, widzicie? Jest usmażony, para pięknie leci, widzicie? Jest dobry. Teraz trzeba tylko nałożyć marmoladę albo z czym chcecie sobie zjeść. I proszę zobaczyć, to jest moja ulubiona truskawkowa marmolada. Taką uwielbiam. I jeżeli sobie zrobicie czegoś za mało marmolady, to zobaczcie, stawiacie taki słoiczek i proszę, już idzie. Super. Jak zjem 4 dzisiaj, to nie muszę kolację. Tak powiedziała moja siostra, bo dzisiaj też piekła. Więc powiem Wam, że ja również. Wyłączyło się już pod parowańcami, a więc teraz dopiero mogę to odkryć. I proszę zobaczyć. Tak wygląda. Troszeczkę wody jest. Widzicie? Gotowe parowańce. Przestygły. To już przestygły i możemy sobie polukrować. Albo z 2. Jak lubimy. Gotowy. I odstawiamy na talerz. Wam jeszcze raz coś pokażę. Zobaczcie, tu są te, którym dałam czas, czy miały czas na wyrośnięcie. Tutaj są te same, ale one jakby tak nie wyrosły, ponieważ było za gorąco im. Ten olej pierwszy był za gorący, a więc widzicie tą różnicę. Teraz odkryję. Daję na 3, na 4 już było za dużo, a więc musimy sobie sami jakby regulować mniej więcej. Teraz patrzę 7, jeszcze 4 minutki i one już będą gotowe. Dlatego to wszystko Wam dzisiaj pokazuję. Ten serowy parowaniec. I teraz Wam pokażę również, że on jest w środku ładnie usmażony. Widzicie? Tu jest ten twarożek, jest ładnie usmażony w środku. I Wam powiem, jeszcze gorący, ale ja go spróbuję. Pięknie pachnie wanilią. Ciasto jest również upieczone, jak widzicie.
Ser jest ścięty, smaczny. Soczyste, naprawdę pyszne. I jeszcze Wam szybko pokażę, jak ja nadziewam te pączki. Mam od torta z taką, właśnie tutaj z tą taką szpicę, czy czubkiem takim ostrym. I ja wkładam tu, jak już wspomniałam, mam ekstra do nadziewania, ale to jest metalowe i nie widać w środku, ile idzie. Biorę sobie takiego pączuszka, widzicie, wbijam się z boku i teraz z centymetr i to już widać, widzicie. Tak wyglądają już te pączuszki po nadzieniu. Ostatnie dwa